Grażyna Bacewicz to bardzo istotna postać w panteonie polskich kompozytorów, niezależnie od płci. Dziś podział na muzykę tworzoną przez mężczyzn i przez kobiety nie ma większego sensu, ale w czasie największej aktywności Bacewicz taka działalność nie była rzeczą zwykłą. Kobieta kompozytor? Kto to słyszał? Sytuacja kobiety kompozytorki nie była łatwa w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Jeszcze w okresie międzywojennym, bodajże w 1938 roku, prasa donosiła na przykład z entuzjazmem, ale też z pewnym zdziwieniem o tym, że Bacewiczówna napisała koncert skrzypcowy i że jest to pierwszy koncert w historii napisany przez kobietę. Znana jest także anegdota o tym, jak kompozytorka dostawała listy zaczynające się od frazy „Drogi panie”, bo wielu się po prostu nie mieściło w głowie, żeby kobieta była zdolna do tworzenia tak wyrafinowanej muzyki. Tytuł Pensieri notturni oznacza nocne myśli. Może się więc kojarzyć z muzyką nocy, z nokturnami, może nawet z nokturnami Chopina. To oczywiście prowokuje do pozamuzycznych skojarzeń. Co na to kompozytorka? No cóż, trzeba powiedzieć, że kompozytorka takie skojarzenia oddaliła i to w sposób zdecydowany. Pisała o tym utworze jako o czymś, co było nieuniknione. O jakiejś idei, która zrodziła się w jej umyśle, dojrzała i postanowiła przybrać taką, a nie inną postać. Bacewiczówna kojarzona jest zwykle z nurtem neoklasycznym w muzyce polskiej, albo też z czerpaniem z pewnych wzorców z tradycji ludowej. Natomiast Pensieri notturni jest utworem zupełnie innym. Mówi się o nim, że to jest utwór sonorystyczny, a jednocześnie, że jest to najbardziej ulotna z kompozycji Bacewiczówny. Nie ma tu po prostu żadnych brutalnych klasterów, zderzających się mas dźwiękowych, tylko jest subtelna, ażurowa, delikatna konstrukcja zbudowana z dźwięków. To jest muzyka dla czasu tuż przed snem albo tuż przed zmierzchem, kiedy w głowie kłębią się myśli, kiedy słyszymy dźwięki, ale ich źródła nie jesteśmy w stanie ustalić. Taki jest czas Pensieri notturni Grażyny Bacewicz.